W lutym byłam na zawodach, które sprawiły, że moja sportowa pewność siebie legła w gruzach. I to dosłownie. Po kilkunastu tygodniach przygotowań, godzinach treningów, dostosowywaniu całego życia pod swój cel i dzieleniu się całym procesem z wami, pojechałam do Katowic i totalnie mi nie poszło. Long story short, wystartowałam i po kilku minutach już wiedziałam, że jestem w totalnej czarnej dupie i moje przygotowania szlak trafił. Cały wyścig był drogą przez mękę, w dodatku obserwowaną przez publiczność i ludzi, którzy specjalnie dla mnie kupili bilet i przyjechali kibicować z różnych części Polski. Jak spadać, to z wysokiego konia, prawda? Bolało. Ja wiem, że mnie stać na tą godzinę 15, mnie na to stać. Ja widzę, jak inni ludzie to robią, widzę, w jakiej oni są w formie, wiem, że ja trenuję pół swojego życia i wiem, że mnie na tę godzinę 15 stać. I nie mam pojęcia, co się stało. Po starcie słyszałam, zdarza się, było dobrze, za dużo sobie nałożyłaś. I chociaż to ostatnie zdanie było bardzo blisko prawdy, nie zmieniało to faktu, że oprócz oczywistych, zbyt wysokich oczekiwań względem siebie, popełniłam błędy w trakcie zawodów i w moich przygotowaniach. I szczerze, zwyczajnie nie mogłam tego przeżyć. Zawiodłam siebie zarówno jako sportowiec, jak i swój własny trener. I zapętliła mi się w głowie myśl, co ze mnie za specjalista? Jak to moja mama mówi, jak z koziej dupy trąba. Próbowałam wziąć się w garść, opracować plan działania i przygotować się do kolejnego startu za 2 miesiące w Berlinie, uwzględniając swoje błędy. Obiektywnie, naprawdę wszystko wskazywało na to, że jestem w stanie zrobić lepszy czas. Subiektywnie, wcale nie byłam tego pewna, bo nie wiedziałam, czy ja w ogóle chcę startować. Po co, skoro nie dam sobie rady? Próbowałam wdrożyć się ponownie w rutynę treningową, ale co chwila myślałam, jaki jest sens? Totalnie gdzieś zgubiłam swoje sportowe nastawienie i pewność siebie i byłam jak taka smutna piłka fitness, którą ktoś rzuca w kąt, o niej zapomina i z której uszło całe powietrze. W końcu pomyślałam sobie, że nie ma co działać wbrew sobie i skoro tak się czuję, to może powinnam po prostu odpuścić sobie ten sport. Pojawił się jednak problem. Przede mną obóz, na który zapisałam się 3 miesiące wcześniej i na który wpłaciłam już całą sumę bez możliwości zwrotu. Z obozem zostałam po prostu zainfluencerowana. Pod koniec roku, jak przeglądałam sobie Instagramy najlepszych sportowców w Hyroxie, trafiłam na relacje z obozu na Cyprze i zakochałam się w tej idei od razu. Niewiele myśląc, kupiłam bilet i potem już nie było odwrotu, więc trzeba było pojechać. Pakując się na wyjazd i szykując się do obozu, pomyślałam sobie, jak będzie, tak będzie. I że decyzję o tym, czy startuję w Berlinie, czy też nie, podejmę na poważnie pod koniec wyjazdu. Nie sądziłam, żeby cokolwiek w moim nastawieniu się zmieniło, ale pomyślałam, że i tak fajnie będzie wreszcie jechać gdzieś nie jako trenerka, a jako podopieczna i po prostu oddać się w ręce innych trenerów, pobyć w grupie treningowej i nie myśleć. No i poza tym słyszałam, że na Cyprze jest mnóstwo kotów. A jak wszyscy wiemy, jestem jedną z największych kociar na świecie i nie pogardzę pogłaskaniem kolejnego kitku. Tu jest bardzo dużo kotów i słuchajcie, ja już wygooglowałam to i okazało się, że na Cyprze jest około 1,5 miliona kotów, co jest więcej o 0,5 miliona od ilości ludzi, która jest na wyspie. Czyli jest więcej ludzi, nie więcej kotków niż ludzi tutaj, więc to idealne miejsce dla mnie jako dla kociary. Ale muszę kupić jakieś kocie chrupki, bo one wszystkie, mam wrażenie, że żulą jedzenie i dlatego chcą się głaskać. Chociaż ten wygląda, jakby już był po żuleniu. Co tam, kitku? No taki jestem, tak? Taki jestem ładny. Taki ładny, zadbany. Taki jestem kotek. Taki kotek. Co ciekawe, mam wrażenie, że koty wyczuwają, że ja lubię koty, bo za każdym razem, gdy się widzę, mówię kiciuś i od razu przychodzą, głaszczą się, są bardzo miłe. Miłe są. Tak, więc to jest raj dla mnie jako dla kociary, chociaż oczywiście to jest takie patrzenie przez różowe okulary, bo ja zdaję sobie sprawę, że te kotki nie mają domu i na pewno nie wszystkie są w takim dobrym stanie jak te kotki przy hotelach, no ale dajcie się człowiekowi pocieszyć. Jedziesz ze mną do Polski?
Pytam o to każdego kota. No jedź ze mną. To jest proteinowy batonik. Nie będzie ci smakował. Witam Was w moim cypryjskim pokoju i zrobię Wam room tour, żebyście mogli zobaczyć, jak będę mieszkać przez najbliższy tydzień na moim obozie sportowym. Jak widzicie, pokój jest całkiem duży. Łóżko zostało już przetestowane, ponieważ wstaliśmy na lot o 3:30 i jak tylko wróciliśmy do hotelu, to poszliśmy spać. A jak wiecie, nie da się tego ułożyć tak samo, jak układają to panie sprzątające. Po prostu nie da się. One to robią w jakiś magiczny sposób. W każdym razie muszę Wam najpierw pokazać widok. Chodźcie. Hotel jest ogromny, jest wielki moloch. Ale mamy bezpośredni widok z balkonu na morze oraz na baseny, ludzi, leżaki i przede wszystkim koty, bo okazało się, że na Cyprze są same koty. Więc mamy balkonik, można sobie usiąść, odpocząć, opalić się, ale my wrócimy i zobaczymy resztę. Jeśli chodzi o pokój, na pewno zauważyliście jego wystrój, nie jest zbyt nowoczesny. Ale my już z Patrykiem odkryliśmy dlaczego. Dlatego, że jak byliśmy w lobby hotelowym, to widzieliśmy, że klientami hotelu są głównie bardzo starzy Niemcy i my strasznie zaniżamy średnią wieku, więc wydaje mi się, że ten wystrój jest dostosowany do klienta, czyli oni po prostu celują w takie osoby. Plus to, co mnie to też na to naszło, to, że nie ma kart, tylko są kluczyki. I właśnie stwierdziliśmy z Patrykiem w rozmowie, że może dlatego, że jeśli głównymi klientami są starsi ludzie, to oni raczej wolą klucze niż jakieś karty, coś nie działa, wiadomo, potem jest afera, drama na recepcji i wielka kolejka, bo wszyscy chcą to rozwiązać. I z takich dziwnych rzeczy, którą jeszcze zauważyłam w tym pokoju, jest to, że możemy kontrolować chyba światło sąsiadów, bo nic się nie dzieje. Więc wydaje mi się, że to jest z tamtego pokoju, a tam ktoś mieszka, bo słyszałam głosy. Dobra, więc to mamy, zobaczcie jaka stylowa tutaj kanciapka. Mówię Wam, to jest takie dla starszych osób po prostu. I łazienka. Zapraszam do łazienki. Zawsze chciałam być w MTV Cribs, jak byłam dzieckiem. Nie wiem dlaczego MTV Cribs miałoby przyjechać do dziecka, ale nieważne. Ważne, że teraz mogę sobie to zrobić na własnym kanale YouTube. Więc tak, duże lustro jest. Wszystko jest ogarnięte i oprócz tego ważna rzecz na obozie sportowym, czyli wanna. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że po jakichś 2 dniach obozu na pewno będzie mnie wszystko bardzo boleć i walnięcie się w wannie będzie najfajniejszą rzeczą, którą będę chciała zrobić. I to już wszystko. To całe MTV Cribs. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i jak to oni mówili, wypad z mojej chaty. Zawsze tak kończyli, nie? Więc nie, Wy nie wypadacie z mojej chaty, bo jesteście ze mną cały tydzień. Buźka, cześć. Ten obóz daje mi takiej pewności siebie. Po moim ostatnim starcie w Hyroxie... Słuchajcie, musimy przerwać nasze oglądanie, bo ja zapomniałam Wam powiedzieć o naprawdę bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie już w maju ruszam w trasę treningową i widzimy się na żywo w Waszych miastach. Jeśli chcecie przybić piątkę, potrenować razem w realu, dobrze się bawić i przy okazji skorzystać z mnóstwa atrakcji, które dla Was przygotowaliśmy, to koniecznie zaklepcie swój bilet, bo miasta zapełniają się bardzo szybko. Warto, uwierzcie mi, więc widzimy się już w maju. Wszystkie szczegóły znajdziecie w linku w opisie. A teraz wracajmy do oglądania. Moja pewność siebie sportowa spadła o jakieś 1 000 000%. Moja pewność trenerska tak samo. I teraz przyjeżdżam tu na obóz z taką podkopaną pewnością siebie. I ciągle słyszę, że jestem fit as fuck, że jestem w super formie, dobrze mi idzie, ja to jestem taka szybka, ja to jestem jakaś... Więc mam bardzo dużo pochwał od ludzi, którzy zajmują się sportem na co dzień, którzy też zajawiają się sportem, od trenerów i to buduje na nowo moją pewność siebie, więc bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałam. Też uczę się nowych rzeczy. To są jednak nowe techniki treningowe, co trener to inna technika, ale z drugiej strony najważniejsza zmiana, którą mam nadzieję wyciągnę z tego obozu, to to, że kurczę, nie jestem taka zła i że może rzeczywiście jest tak, jak ci ludzie mówią i że jestem naprawdę w formie. Aż mi ciężko to przechodzić przez słowa, przez buzię, ale
Muszę w to uwierzyć, tak wiecie, na 100%, ale jest coraz lepiej i bardzo się cieszę, że mogę tego doświadczyć. Kilka godzin później, kiedy podczas pierwszego treningu jeden z trenerów poprosił mnie, żebym stanęła na środku i pokazała jeszcze raz swój przysiad ze sztangą, powiedziałam do niego pod nosem, co zrobiłam źle. Okazało się jednak, że mam go pokazać nie dlatego, że robię go źle, ale dlatego, że jest bez zarzutu. I to było dla mnie bardzo miłe zaskoczenie. Trenując w pojedynkę, ciężko zebrać informacje zwrotne. Jedyną osobą, którą przecież się ocenia, jesteś ty sam. A uwierzcie mi, o ile dla ludzi podczas treningów jestem bardzo wyrozumiała i luźna, o tyle kiedy trenuję siebie, stawiam poprzeczkę zawsze tak wysoko, że potrzeba trampoliny, by do niej dosięgnąć. Miło było więc już pierwszego dnia usłyszeć, że robię coś dobrze i robię to dobrze na tyle, że cała grupa ma na to zerknąć. Ja się czasami przejmuję, że mam za mało umiejętności, ale potem mijam takiego pana, który udaje, że gra na skrzypcach, a tak naprawdę puszcza muzykę z głośnika i to nawet nie są do końca chyba te instrumenty. O, to jest jakaś perkusja, coś? Na pewno nie same skrzypce. Się grał na fujarce. Przed chwilą była fujarka. To jest poziom bezczelności, którego muszę się nauczyć. Fake it till you make it, dosłownie. Coś ciekawe, nawet czasami porusza tymi skrzypcami. Nie w ten sposób. Słyszycie to? To są wszystkie inne instrumenty, ale nie wiem, czy są skrzypce. On potrafi po prostu Multiinstrumentalista. na jednym instrumencie zagrać wszystkimi. To jest talent. Powinno się to szanować. O, perkusja nawet potrafi na skrzypcach zagrać. Pierwszy dzień zakończyłam z myślą, że niezależnie od mojej decyzji, to będzie dobry czas na Cyprze. Dzisiaj rano przeżyłam zawał. Obudziłam się. Chciałam podłączyć prostownicę i wyprostować grzywkę, ponieważ zawsze po mojej wizycie tak świeżo od fryzjera przez pierwszy tydzień, dwa muszę prostować grzywkę, bo ona się nie układa. Wyglądam tak, jakby mnie krowa polizała w nocy. Jak nie znacie tego mema, to koniecznie musicie go zobaczyć. W każdym razie chcę to zrobić, patrzę, a tu takie gniazdko. Co ja mam z tym zrobić? No nie. Ale ja jestem sprytna. W tym hotelu, ponieważ to jest ogromny moloch, jest sklep, więc podeszłam do sklepu i zakupiłam naprawdę ważną rzecz. Ale właśnie ją zgubiłam, musicie poczekać. Przejściówka, więc będzie można wyprostować włosy i nie będę wyglądała, jakby krowa mnie... Ej, to też nie jest to. To nie jest to. Dobra, szukamy w pokoju jakiejś wejściówki. O! To tu będę prostować włosy. Jest coś takiego w wyprostowanej grzywce, co dodaje mi pewności siebie. Jak ta grzywka nie jest odpowiednio ułożona, to moja pewność siebie ma minus 20. Jakby to jest bardzo istotne. Ostatnio nauczyłam się u fryzjerki, że nawijam ją dwuwarstwowo i wtedy ta grzywka jest taka odbita od nasady i dużo fajniej wygląda. Patrzcie, tak. I tak. Nie prostuję całych włosów, tylko zazwyczaj grzywkę, żeby ich gdzieś tam nie niszczyć. Ale pokażę wam jeszcze jeden fajny patent, jak macie dużo treningów albo jest bardzo gorący dzień, a macie grzywkę i nie chcecie, żeby ona była taka za chwilę, jak się spocicie. Zawczasu aplikujecie suchy szampon, czyli nie wtedy, kiedy te włosy są tłuste, tylko już troszkę wcześniej, u nasady i wtedy nawet jak się spocicie na treningu, to nie będzie tak widać. No i to jest grzywka. Widzicie? Od razu lepiej. Pewnie nie widzicie różnicy, a nieważne. Mój mąż nigdy nie widzi różnicy, ale dla mnie to jest duża różnica i wpływa na moją pewność siebie. Mogę zaczynać ten dzień na obozie. Stwierdziłam, że zawsze to ja trenuję ludzi, ja prowadzę obozy i chciałam wreszcie być po tej drugiej stronie. I jak zobaczyłam na social mediach zawodników Hyroxa, że jest taki obóz, to stwierdziłam, że dobra, jadę. To była bardzo szybka decyzja podjęta pod koniec roku pod wpływem jakiejś takiej spontaniczności. Obóz jest po angielsku i po niemiecku. Nie znam nikogo, ale stwierdziłam, że to jest moment, w którym powinnam to zrobić. I właśnie szykuję się na pierwszy grupowy trening i podobno będzie niezły hardcore. Jak ma być hardcore, to biorę waleczny komplet. Po czym wiadomo, że się stresuję, po tym, że jeszcze 20 minut
a ja już jestem gotowa i już chciałam zakładać buty, co mi się kompletnie nie zdarza, ponieważ ja jestem tą osobą, która biegnie na ostatnią chwilę i po prostu wszystko jest gdzieś tam w chaosie i zawsze się spóźniam, więc jeśli jestem przed czasem, to coś się dzieje, a mianowicie przejmuję się tym, jak będzie wyglądał ten trening. Jestem bardzo ciekawa, mamy się podzielić na grupy, więc oprócz tego, że gdzieś tam zastanawiam się, jak sobie poradzę fizycznie i jak ciężki będzie trening, to też będę musiała mówić po angielsku i się ze wszystkimi dogadać. Co teoretycznie nie powinno być dla mnie żadnym problemem i mam wrażenie, że jak byłam młodsza, to było to dużo łatwiejsze. Człowiek po prostu robił rzeczy, a im jest starszy, tym jest bardziej niepewny siebie, co jest bez sensu. Przecież ja umiem angielski i uczę się angielskiego, mam lekcje z native'em, a gdzieś tam w głowie się pojawia jakiś taki, wiecie, dasz radę, nie dasz rady? Ale dam, nie? Dam. Baby, can you handle me? Do it like that, kiss it like that, making it last fast, bring it right back, wear it like that, move it like that, like it like, do it like that, kiss it like that, making it last fast, bring it right back, wear it like that, do it like that, kiss it like that, making it last fast, bring it right back, wear it like that, move it like that, like it like, do it like that, kiss it like that, making it last fast, bring it right back, wear it like that, move it like that, like it like. Jestem właśnie po treningu i mam w sobie 2 wilki. Z jednej strony było zajebiście, dlatego że wreszcie ktoś mnie popchnął do zrobienia więcej. Ćwiczyliśmy w grupach i na dodatek rywalizowaliśmy ze sobą, więc było bardzo ciężko. Trzeba było bardzo mocno się gdzieś tam spiąć, żeby dać się wszystko. Z drugiej strony czuję się okropnie. Chce mi się wymiotować, bolą mnie nogi, bolą mnie pośladki i to był bardzo ciężki trening. Ale 5 minut i się zregeneruję, a czuję, że wreszcie przycisnęłam się tak, jak powinnam się przycisnąć i bardzo się z tego cieszę. Było mega, było mega. Na każdy trening szłam z totalną przyjemnością. Wszystkie jednostki były mega ciekawe, a możliwość pójścia na ćwiczenia bez konieczności wymyślania ich, takich ciężkich trenerskich rozkmin, zastanawiania się, czy ten trening będzie dobry i bycia samemu sobie szefem, ściągnęła ogromny ciężar z moich barków. Nie obchodziło mnie, co dzisiaj będziemy robić, ktoś mi to powie, a ja po prostu mam to wykonać. To była prawdziwa ulga. Każde kolejne spotkanie na strefie treningowej było też dla mnie takim podbudowaniem siebie samej. Okazało się, że dobrze robię wallbole i mówi mi to mistrzyni świata. Strasznie się jaram, miałam przed chwilą zajęcia z wallboli z dziewczyną, która pobiła rekord świata w Hyroxie, która była na mistrzostwach świata i zajęła tam, nie wiem, czy pierwsze, czy drugie miejsce. Więc jest mistrzynią świata, więc miałam dużo bardzo przydatnych rad, które myślę, że się gdzieś tam zakotwiczą w mojej głowie i pozwolą mi też lepiej zadbać o technikę. Fajne jest to, jak obserwuje się takie osoby, które osiągnęły bardzo dużo w sporcie, jakie one mają doświadczenie i jak dużo wiedzy są w stanie przekazać w ciągu jednej lekcji, więc jestem bardzo zainspirowana. Nie odstaję od grupy pod względem kondycji, a co więcej, nie jestem ostatnia. Trenerzy też nie byli skąpi i bardzo chętnie rozdawali komplementy i chociaż na początku traktowałam je jako po prostu takie miłe słowa, rzucane w formie otuchy, to po jakimś czasie zauważyłam, że oni mówią to z pełnym przekonaniem i naprawdę uważają, że robię coś dobrze. W międzyczasie cały czas relacjonowałam wam obóz na stories i dostawałam wiadomości: Marta, ale kwitniesz, Marta, wyglądasz na szczęśliwą. Napisała do mnie nawet moja siostra: chyba dobrze się czujesz na tym obozie. I wszyscy mieliście rację. Kluczowym momentem, który był dla mnie najważniejszy na tym wyjeździe, było chyba przygotowanie do testu sprawnościowego, który miał odbyć się w środę rano. Zapisywaliśmy się do grup względem czasu, najszybsi na początku, i patrząc na innych, wybrałam sobie środkową porę, taką bliżej końca, nie chcąc ludziom blokować swoim wykonaniem miejsca na strefie. Wróciłam do pokoju i kilkanaście minut później dostałam zdjęcie ze zmianą grupy. Trenerzy przesunęli mnie na sam początek do najszybszych zawodników. To był moment, w którym pomyślałam sobie pierwszy raz, że skoro oni myślą, że dam radę, to w takim razie spróbuję powalczyć o złotą odznakę, która zawsze wydawała mi się być
poza moim zasięgiem. Zrobić kilometr biegu, 50 burpees ze skokiem w dal, 100 wypadów, 1 km na wiośle, 30 pompek i 100 wallballi w mniej niż 22 minuty? Szalone. Ale jeśli trenerzy we mnie wierzą, to chyba nie pozostaje mi nic innego, jak spróbować. I tak zrobiłam. W trakcie obozu bardzo wiele razy słyszałam od obecnych tam trenerów oraz najlepszych sportowców o tym, jak ważna w zawodach jest głowa i jak wiele może zmienić odpowiednie nastawienie oraz przemyślana technika treningowa. Wystartowałam w teście z myślą, że spróbuję przetestować te wszystkie psychologiczne sztuczki, bo co najgorszego może się stać? W trakcie kilometra bardzo pilnowałam, by tętno nie skoczyło mi za szybko. Było mi ciężko trzymać się z tyłu i widzieć, jak wszyscy mnie wyprzedzają, ale wiedziałam, że to inwestycja w dalsze ćwiczenia. Jeśli poszłabym teraz za szybko, odcięłoby mi prąd na kolejnych stacjach, na pewno. Dobiegając do burpees, testowałam kolejny trik – dzielenie dużych powtórzeń na mniejsze etapy. Nie czekało na mnie 50 burpees, tylko 5 serii po 10. 10? Tyle normalnie robię z wami prowadząc treningi i nigdy mnie to jakoś szczególnie nie męczy. W trakcie wypadów wiedziałam, że wykorzystam ten czas na odpoczynek. Głębokie wdechy i wydechy, uśmiech i serię po 25, bo to dużo mniej przerażające niż 100. Tak samo taktycznie podeszłam do wioseł. Na ergonometrze różnica między takim mocnym zasuwaniem a spokojniejszym ruchem nie jest ogromna, a może bardzo wpłynąć na dalsze stacje. Starałam się więc trzymać jednostajne tempo i gdy wbiegałam na wallballe, wiedziałam, że jest na razie dobrze. Bardzo dobrze. Nie da się, powtarzam, nie da się nie zmęczyć na tej ostatniej stacji. Rzucanie wielką, 4-kilogramową piłką 100 razy bardzo wysoko nad głowę to coś, co zmęczy każdego, niezależnie od jego formy. Dzień wcześniej Megan, rekordzistka świata w Hyroxie, powiedziała mi jedną ważną rzecz. Odpoczywaj, zanim poczujesz, że musisz. I idąc za tą wskazówką, podzieliłam sobie te wallballe i rzuty na serię po 10. I chociaż na początku wydawało mi się, że to jest taki przejaw słabości, no bo co to jest 10, to pod koniec dziękowałam sobie za tą roztropność, bo inaczej spuchłabym jak początkujący na pierwszej tabacie w życiu, przysięgam. I kiedy Raj zakrzyknęła, że zostało mi kilka sekund do złotej odznaki, zmobilizowałam się, chociaż ręce płynęły mi żywym ogniem, przyspieszyłam i udało się. Przekonałam się, że chociaż brzmi to super górnolotnie i tandetnie, to przy odpowiednim nastawieniu naprawdę mogę dużo więcej niż myślałam. Jestem właśnie po teście FTP, który jest takim testem sprawdzającym Twoją formę i jestem z siebie cholernie dumna, ponieważ dzisiaj na teście byłam zupełnie inną wersją siebie. To była w ogóle inna Marta. Zdobyłam złotą odznakę, miałam super czas, ale przede wszystkim bardzo dużo zmieniło się nie w mojej kondycji, a w mojej głowie. Przez cały test byłam bardzo pewna siebie, wiedziałam, że dam sobie radę, dzieliłam sobie powtórzenia na mniejsze segmenty, tak jak mnie uczyli tutaj na obozie i dzięki temu naprawdę super mi poszło. Poprawiłam swój czas, słuchajcie, o 2 minuty, to jest bardzo dużo. Dzisiaj zdobyłam złotą odznakę, najwyższą jaką da się zdobyć i miałam czas 21 minut 57 sekund, a w sierpniu zdobyłam srebrną odznakę i miałam czas 24 minuty 50 sekund i był to czas, który zdobyłam umierając totalnie, a teraz też umierałam oczywiście, dałam siebie 150%, ale głowa była w zupełnie innym miejscu i myślę, że to jest najważniejsza rzecz, którą ja wynoszę z tego obozu, że on mnie zmienia w środku, nie fizycznie, wiecie, treningi to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim to, jak oni mi układają w głowie i wpływają na moją pewność siebie. Ja jestem już po tych kilku dniach dużo bardziej pewna siebie, wiem, że jestem sprawna i ten test jeszcze mnie teraz utwierdzi w tym przekonaniu. No miałam taki typowy mindset sportowca, chyba pierwszy raz w życiu nie wątpiłam w siebie w trakcie zawodów, rywalizacji, więc jestem bardzo zadowolona, bardzo dumna i zajebiście im poszło, jestem w super formie. Tak jak powiedział pan na teście wydolnościowym pierwszego dnia, jestem fit as fuck. Zresztą cały obóz był jedną wielką kapsułką wiedzy. Mieliśmy bardzo dużo zajęć z techniki, która przy wyścigach Hyrox jest kluczowa i pokazała mi, ile pracy jeszcze przede mną. Mistrzowie Europy i świata, jak i trenerzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą i sprawiali, że mózg mi parował od ilości informacji. Metody treningowe, popularne błędy, techniki, ale przede wszystkim psychologia sportu i spotkanie na żywo z osobami, które łamią rekordy, a potem na treningu mówią mi, że ja robię coś dobrze. To wszystko bardzo poukładało mi w głowie, jak takie klocki, które wsuwasz na odpowiednie miejsce.
każdego dnia na obozie, jak mi się wydaje, że już nie jestem w stanie więcej z siebie wyciągnąć, to okazuje się, że jestem. Na naszym treningu grupowym byliśmy podzieleni na małe grupki i w tej grupce tak wspieraliśmy się nawzajem i tak cisnęliśmy, żeby wygrać, że w pewnym momencie robiłam tak ćwiczenia, moje ciało je robiło, mój mózg już się wyłączył, bo byłam już tak zmęczona, że mój mózg się totalnie wyłączył, ale było to całkiem fajne doświadczenie, bo przynajmniej wiem, że stać mnie na jeszcze więcej, przekroczyłam gdzieś tam kolejną granicę, więc to bardzo buduje pewność siebie. Jestem przezadowolona, powtarzam to milionowy raz, a po prostu tak jest. Jestem bardzo szczęśliwa, bardzo zadowolona, bardzo dumna z siebie. Jestem w świetnej formie, więc ekstra, naprawdę ekstra. Ten grupowy trening był bardzo, bardzo ciężki i wiedziałam od początku, że taki będzie, bo przed treningiem mieliśmy, słuchajcie, przemowę motywacyjną. Jeśli przed treningiem robią Ci przemowę motywacyjną o tym, że wiecie, dlaczego tu przyjechaliście, że możecie dać siebie więcej, no to czy tego chcesz, czy nie, już wiesz, że masz przesrane i że po prostu ten trening będzie mocny. I taki był i gdzieś tam przesunęłam swoje limity, ale fajnie było to zobaczyć, że jestem w stanie to zrobić. Właśnie skończyłam ostatni trening na tym obozie, minęło 7 dni, nawet nie wiem kiedy. I jestem w szoku, jak dużo jestem w stanie wyciągnąć z tych 7 dni, bo mam wrażenie, i to zabrzmi mega górnolotnie, ale naprawdę wracam jako nowa osoba. Jadąc na ten obóz, byłam bardzo niepewna siebie po Hyroxie, niepewna swoich umiejętności. Każdego dnia tutaj ludzie utwierdzali mnie w przekonaniu, że jestem w naprawdę dobrej formie, dawali naprawdę fajne rady, które można gdzieś tam prowadzić. Mimo to, że jestem trenerem, to i tak nauczyłam się na ogromu nowych rzeczy, nowych sztuczek, nowych trików na to, żeby trenować lepiej, żeby być jeszcze sprawniejszą wersją siebie. Ale przede wszystkim to, co się zmieniło, to moja głowa, bo ja jestem inna na tych treningach. Ja cisnę do końca, nie poddaję się i widzę, że mogę dużo więcej niż mi się wydawało. Wiadomo, że też jest inna motywacja w grupie, ale gdzieś mi się to poprzestawiało po prostu w głowie i widzę, że mam bardziej taki mindset sportowca i się nie poddaję i jestem z siebie mega dumna. Jestem tak zadowolona z tego, że jestem na tym obozie i jest mi mega przykro, że to już koniec. To pozwoliło mi gdzieś tam rozwinąć się w ciągu tego tygodnia i być inną wersją siebie, lepszą wersją siebie, jeszcze bardziej sprawniejszą wersją siebie, więc czuję się zainspirowana i mam nadzieję, że też ta motywacja, inspiracja przeniesie się na Was. 7 dni. 7 dni, zaledwie 168 godzin. Tyle wystarczyło, by mnie podlać jak takiego uschniętego kwiatka i sprawić, że znam odpowiedź na to, czy startuję w Berlinie. Oczywiście, że tak. Nie dlatego, że się zobowiązałam, nie dlatego, że powiedziałam to na głos, dlatego, że ja teraz naprawdę chcę. Bez napinki, bez ciśnienia. Wiem, co robić, wiem, jak mam to robić i co najważniejsze, chcę się sprawdzić z moją odzyskaną pewnością siebie i po prostu znów rozkoszować się nie tyle zawodami, ale przede wszystkim samym procesem trenowania i robienia tego, co przecież od początku sprawiało mi przyjemność. Bo w sumie o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Zawody, efekty, starty, wyniki to już tak naprawdę tylko takie ciastko na koniec, tort na urodzinach, ukoronowanie całej pracy. Prawdziwa zabawa i prawdziwy cel to wcale nie meta, a polubienie procesu. Treningów, zmiany stylu życia, diety, który masz każdego dnia. A dla mnie przede wszystkim na nowo uwierzenie w siebie i w swoje możliwości.